Witajcie moi mili, dzisiaj warunki polowe, improwizowane, bo jest paskudna pogoda, strasznie wieje, leje deszcz, pogoda może i jest smutna, ale samochód wesoły, udostępniony przez Autokomfort spod Szczecina, z Morzeczyna, link daję wam w opisie filmu, ale nie jest on w ofercie, a w Autokomfort to są po prostu świeższe dużo samochody, nowsze. Wiecie, typu Audi A4 B9 przykładowo, jakieś F31, G21, ostatnio Peugeot 508 drugiej generacji pojawił się na kanale. Właściciel jakiś czas temu kupił to auto i tak sobie je po prostu trzyma, bo jest bardzo ładne. W ogóle to pierwszy wypust. Proszę. Mały, ale dzik. I tak ogólnie pomyśleliśmy, że może na święta by wziąć ten samochód na jakąś prezentację, próbę autostradową. Taki prezent od Autokomfort oraz Petrolhead #1 dla widzów. Ja jestem Marek, to jest Corsa. Ciśniemy. Przed wami Opel Corsa B, rocznik 93, wersja Joy wolno ssące 1.4 pod maską, automatyczna skrzynia biegów. Corsa B to rzecz jasna druga generacja Corsy. Corsa A no była takim po prostu kanciakiem. Tutaj jest zupełnie na odwrót. Jest tak okrągło, jak mydelniczka. No i produkcję Corsy B rozpoczęto w 93 roku. Ten wóz, 93 rok, także jest to pierwszy wypust i nie jest to jakaś bazowa wersja. Proszę bardzo, Joy, już widzę ten emblemat na miniaturze. Może i nie mamy tutaj lakierowanych zderzaków, ale przykładowo lakierowane są lusterka. Tak jest, to są elementy wyposażenia. Były to elementy wyposażenia w latach 90. No nie, że tam będziemy mieli jakiś podświetlany grill, pakiet czerni czy coś takiego. Nie, właśnie lakierowane lusterka to na przykład jest opcja była. I to w ogóle jakie są one tutaj aerodynamiczne. Vectra B jak wyszła, no to ona miała takie połączone jakby tutaj z wyżłobieniami na masę lusterka. Super to wyglądało kiedyś. Znaczy wiecie, ciągle to fajnie wygląda, ale w latach 90. naprawdę gniotło cyce. No taka kluseczka wesoła na zakupy. Zaprojektowana została, co ciekawe, przez Japończyka. Znaczy wiecie, chodzi mi o wygląd zewnętrzny. Mamy tutaj w Corsach takie oto nakładeczki, takie offroadowe jakby. Alufelgi niestety nie wiem, czy są oryginalne, ale mamy tutaj 13-calowe alusy, oponki 165/70. Takie listewki po bokach. Najbiedniejsze Corsy nawet nie miały tych listewek. One są doklejane. Ale tutaj busy pędzą, głośno jest, ale wybaczcie. I tutaj z tyłu kontynuacja z tymi nakładkami. Zderzaki nie są lakierowane. Niektóre Corsy były z lakierowanymi zderzakami, ale nie jestem pewien, czy nie polifty. Chlapacze też nie były tutaj seryjne, mi się wydaje. 1.4i, ale o silniku, no to za chwilkę. Emblematy Opel. Ja pierniczę, jeszcze 10 lat temu można było na luziku spotkać na ulicach takie Corsy, a teraz no to nie, to już jest chyba unikat, chyba już nawet jest to youngtimer, o ile taka Corsa się w ładnym stanie zachowała, no bo miały one problemy z rdzą, a tutaj, no patrzcie, przednia szyba jest tutaj jeszcze oryginalna, reflektory, oczywiście LEDowe, matrycowe, mają szklany klosz, wszystkie wloty z przodu są prawdziwe, zobaczcie jak surowo tutaj wygląda te ucho do holowania. Znaczek, lata, no blizna taka. Szyberdach oczywiście też nie jest wcale taką oczywistą opcją w Corsie B. Naprawdę mówię wam, nie ma tutaj biedy. Otwórzmy bagażnik i co? Bagażniczek, jak to bagażniczek? Autko ma 3,7 metra długości jakoś, także jest maleńkie. Podejrzewam, nowa Corsa jest z pół metra dłuższa, na pewno z pół metra dłuższa, tak na oko. W nowszych autach to już nie ma kół nawet zapasowych, a tutaj, oj, chwilę się muszę dokopać. Proszę, normalnie chyba nawet pełnowymiarowe. No, rozerwie nam oponę na autostradzie, no to po co nam zestaw taki naprawczy do psikania? Jak opona rozerwana będzie leżała na ziemi, no to co, możemy sobie na nią psikać i nic. A tu zmieniamy koło i ciśniemy dalej. Proszę, jak gelenda. A dziś do auta wchodzimy sobie z tej strony. O kurczę, z tej perspektywy, jak to dobrze przecież wygląda z tej perspektywy miejsce kierownika tego wehikułu, tej kapsuły, która przenosi nas w czasie w lata 90. Rzecz jasna, wersja Joy, tak na wszelki wypadek, by nikt nie zapomniał. To jest, zwróćcie uwagę na tapicerki. No jest to po prostu szalone. Bardzo przyjemna w dotyku w ogóle tkanina. Jest to wszystko plastikowe, twarde, segment B. Fajne, fajne. To jest takie, kurcze, surowe surowizna. To co, wejdziemy sobie za kierownicę.
Ale to będzie mega ciekawa próba autostradowa. Coś tak czuję. O, lusterka oczywiście są manualnie regulowane, ale to wszystko działa u mnie w Polonezie. Polonez dużo nowszy, a już nie działają. Znaczy, w sumie działają. Można je przeregulować tylko ręką od zewnątrz. Perspektywa z oczu kierowcy. Cyk. Cyk. Widoczność jest tutaj świetna, nie ma żadnych groźnych szyb i tak dalej. Autko miejskie, no to dobra widoczność jest tylko plusem. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Chętnie bym sobie tą kierownicę przesunął troszkę, przysunął do siebie, ale chyba nie jest regulowana. Ale ogólnie miejsca sporo, nawet jak tutaj jest szyberdach, no to sufit jest taki grubszy trochę. No tutaj pełna kontrola. Jest to ogólnie samochód prawie że takiej pełnej kontroli. Proszę, na korbeczkę, ale nie będziemy otwierać, jest mokro. Chciałem powiedzieć prawie pełnej kontroli, bo jest tutaj wspomaganie kierownicy. W ogóle zwróćcie uwagę, jaka tutaj jest kierownica. Nie wiem, czy to nie pochodzi ona przypadkiem z modelu GSI, czy po prostu w wersjach Joy. Taka ona bajerna była. Podstawowa, no miała tutaj, była dwuramienna i tutaj to podcięcie szło tędy. Ta jakoś tak, nie wiem, jakoś mi się kojarzy z Teslą Model S i wolantem. Gdyby tak ją tutaj obciąć, o, i ten cały dół, no to kurczę, taki wolancik, ale by to pasowało do tego szalonego wnętrza. Znaczy, sam projekt wnętrza jest bardzo prosty, banalny. Tutaj twardo, 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 wszystko jest prawie twarde. To jest o dziwo miękkie, ten element, tutaj twardo. Twardo. Pozdrawiamy tutaj osoby, które mówią na nowe samochody, że są plastikowe. Nie, tutaj jest wszystko na pewno ze stali zrobione, tylko polakierowane na czarno. Na bank właśnie tak jest. Czekajcie, schowek. Zobaczymy, co tutaj jest. Aha, no jakieś tam pierdoły. Schowek jest dość spory, twardo wykończony. Takie uchwyty na kubeczki, tutaj na wizytówki. Jakby ktoś był biznesmenem i sobie jeździł, byłby takim biznesmenem hipsterem i by dawał wizytówki. Zresztą kurczę, no zobaczcie. Rewelacja, dobrze, dobrze jest. Szkoda, że dziś producenci aż tak nie szaleją, na przykład jeśli chodzi o tapicerki. No wersja Joy, no to wszystko raczej tutaj przewija się motyw seledynowy wszędzie. To jest też wszystko oryginalne, to nie jest polakierowane, nikt sobie tego nie zrobił, po prostu tak jest. Nie ma klimatyzacji, większa kontrola nad wdychanym powietrzem. Kontrola nad czasem, no to powiedzmy jest, bo tutaj się wyświetla, jak tam przekręcimy sobie, odpalimy samochód. Nie ma tutaj poduszek powietrznych, nie wiem czy w ogóle w Corsach B były, może po lifcie były, także jest też większa kontrola nad swoim życiem. Nie będzie tutaj żadna jakaś grupa inżynierów, która projektowała ten samochód, był bezpieczniejszy. Nie będzie decydowała o naszym życiu, pełna kontrola, ale kontroli już nie będzie, jeśli chodzi o układ kierowniczy, ponieważ jest tutaj wspomaganie i też jest to opcja. W standardzie tutaj nie było wspomagania. No, także tutaj maszyna decyduje trochę, jak się kręci kierownicą, też pomaga nam. No i tutaj automatyczna skrzynia biegów. Ale teraz będzie normalnie niektórym wybuchną głowy. Odpalmy sobie ten samochód. O, elegancko. No, proszę bardzo, tak to wygląda. Nie ma obrotomierza, ale przecież obroty no to słychać po silniku. Paliwko, prędkościomierz i temperatura płynu chłodniczego. Motyw seledynowy ponownie. Pierwszy raz widzę w samochodzie seledynowe liczniki, w ogóle super. Nie no, zarąbiście to wygląda, ale tutaj Opel sobie szalał w latach 90. Szalone lata 90. Ale nie o to mi chodzi. Patrzcie, skrzynia automatyczna, normalnie coś takiego. Tutaj się wciska, żeby zmieniać biegi, ale tutaj mamy tryb zimowy. Nie wiem dokładnie jak to ma działać. Czekajcie, OD. O, teraz podświetlone, ale wyłączymy. I tutaj jeszcze jest kolejny przycisk. Pyk, proszę. S. Tryb sportowy skrzyni biegów. Ten samochód ma 60 koni mechanicznych i tryb sportowy skrzyni biegów. Auto z lat 90. Także w zasadzie można powiedzieć, że mamy tutaj 3 tryby działania skrzyni biegów. Normalny, po prostu jak sobie jedziemy na D. Tryb sport i tryb winter. Jest to naprawdę niebywałe. Ja pamiętam, że w starszych Mercedesach było normalny tryb,
S i W, ale chłopie, w Corsie B z 93 roku, godzinka, temperatura na zewnątrz, dzisiaj może i pada deszcz i jest wiecznie, ale jest bardzo ciepło. Co by wam tutaj jeszcze pokazać? W zasadzie ten samochód jest bardzo prosty. No co, jakieś nawiewy, światło przeciwmgłowe, tutaj jakaś zaślepeczka, mogła być jakaś dodatkowa funkcja. Się włącza światła. Klimatyzacji, tak jak mówiłem, nie ma, także lepsza kontrola nad wdychanym powietrzem. O, proszę, to korba. To dla tych, którzy nie lubią tabletów. Jakby tutaj były tablety, no to mają właśnie takie korby. Proszę, czekajcie. O, tak się włącza grzanie tylnej szyby. Kieptacka. Proszę, z zapalniczką i tunel środkowy. No, kończy się on tutaj już materiał analogowy, ręczny. Z tyłu, no to co, już nie będziemy sobie wchodzić. No wiadomo, nie ma tutaj zbyt wiele miejsca, ale ja pamiętam czasy studenckie, no to takimi Corsami jeździło się naprawdę wiele osób. I te Corsy nie pękały. Pamiętam, wśród studentów cieszyła się dobrą opinią, bo była ekonomiczna i solidna Corsa 1.5D. Ok, gasimy, zajrzymy jeszcze pod maskę. Ok. O, tutaj badyl, szukamy. To też w zasadzie taka większa kontrola, nie będzie tutaj jakiś tam amortyzator nam decydował. Właśnie to jest ciekawe, bo wiele osób w komentarzach się zawsze burzy, że o, taki badyl jest, nie ma amortyzatora. Wolno ssące 1.4. 60 koni mechanicznych, 103 Nm. Samochód w tej konfiguracji waży 1000 kg, przynajmniej tyle ma wpisane, równiutko. Jak się domyślacie, nie jest to jakiś taki demon prędkości, nie wiadomo jaki, tym bardziej, że mamy tutaj 4-stopniową automatyczną skrzynię biegów. Przyspieszenie do pierwszej setki, przynajmniej tyle deklaruje producent dla nowej Corsy B, 19 sekund. Generalnie osiągi nie były w tym samochodzie priorytetem. Jest to wóz w sam raz dla kierowców, którzy boją się prędkości. A jeśli chodzi o prędkość, to myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Skoczymy sobie na taką szybką wycieczkę za granicę. O, dzisiaj na Kołbaskowie strasznie wieje. I to chyba jak będziemy jechać w stronę Berlina, to pod wiatr będzie ciężko. Palimy. Dzisiaj bez soundchecku. Chcecie soundcheck taki lekki? Ale świszczy nawet tak. Nie no. Zaczyna mi się podobać coraz bardziej. Wycieraczki. Pełna kontrola, to w sumie powinniśmy sobie szmatkami wycierać. Ale dobra. Dobra, już się tak nie nabijam. Światełka. Mimo że wyjeżdżamy na Niemcy, to i tak światełka, no bo przecież pada deszcz. Nawiew ustawiłem troszkę, jesteśmy zaparowani, ale to nic. W ogóle strasznie wygodnie się tutaj siedzi. Ta pozycja za kierownicą jest taka, powiedzmy, przez tą kierownicę trochę średnia, że nie można jej tak wysunąć, ale niższa osoba naprawdę tutaj będzie sobie wygodnie siedzieć. Ciśniemy. O kurczę, Mazda za mną wystrzeli. Wystrzeli. To mało powiedziane. Przy Corsie tej? No nie jest to demon prędkości. Każdy pas rozbiegowy to trzeba tutaj tak taktyką Czekajcie! Tryb sport sobie włączyłem skrzyni biegów. O, wpuściła nas C-klasa, super. No dobra. Ja pierniczę. Co to będzie się działo? Ale teraz naprawdę jedziemy pod wiatr. Tu mogę korsinkę troszeczkę usprawiedliwić. Ograniczenie do 80. Już widzę przekłamanie licznika. Tutaj jest wyraźne. Tak 10 km na godzinę już przy 90. No jeszcze kontrola jakaś, kurde.
Lekki przypał, no. Znaczy wiecie, lekki przypał. No, mało spotykany po prostu samochód na kontroli. Dobra, ja tutaj muszę dokumenty sobie przygotować. Jedno mam w portfelu, drugie w kurtce. Wiatr, no jak widzicie, no, nie wiem czy widzicie, ale zaufajcie, będziemy teraz ostro lecieć pod wiatr. Prędkość maksymalną jestem pewny, że osiągniemy na powrocie. Ale dzisiaj ruch na przejściu granicznym w Kołbaskowie, ale w zasadzie to dobrze, bo będziemy tutaj korzystać z cieni aerodynamicznych. W ogóle trochę pali ten samochód, tak widzę. Tak, kurczę, trochę pali. Wydaje mi się, że z 10 na 100, ale w sumie może i tak je, może to prawda, bo w zasadzie non-stop tutaj trzeba go cisnąć do dechy. Nie jest to demon prędkości, no. Dobra, ściągnąłem kamerkę. Mam nadzieję, że tutaj nie będziemy nie wiadomo co przeszukiwani. Nie, Corsa, ładny stan. No to nie ma przypału. No patrzcie, to ostatnio brałem z Autokomfort Peugeot 508 drugiej generacji i mnie zatrzymali, a w Corsince nie. Ale ładny stan tej Corsy, przyznacie już. Dobra. Perspektywa myślę, że ok. Ciśniemy. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Decha. Ja pierniczę. 145 niby tutaj jest wpisane. Może jakby bez wiatru było. No, wycieraczki. Dzisiaj deszczu raczej nie boimy. Sport. O! Ja. No nie! 132 ciężko jest, a ile tu według prędkościomierza? 145. Dobra. Nie no, musimy zwolnić i za kimś się ustawić. No nie wiem, próbę autostradową nie wiem, czy będziemy robić do drugiego zjazdu. Trochę to kurczę może potrwać. Jest godzina 14 prawie. O 16 już się ciemno robi. No trzeba przyznać, że jeśli włączymy tryb sport, to skrzynia biegów chce tutaj silnik na wyższych obrotach trzymać. O Jezu, ale zbyt wiele to nie daje. Powiem wam, zbyt wiele to nie daje. Ale ładnie tu utrzymujemy te 120 km na godzinę według GPS-u nawet. Dobra. I cap. Tu trzeba z taką taktyką. O, proszę. Tesla Model S. Wyprzedziliśmy Tesla Model S. Pani sobie ciśnie. Ale nie, no w tą stronę to... Czekaj, na wyższym... Jezu, ale tu jest... Te biegi to ze sobą czwórka z trójką negocjują tutaj. Nie, ja będę teraz. Nie ja, czwóreczkę. Nie, ja tam trójka, niższy bieg. Walka jest ostra w tej skrzyni biegów. Niesamowite. To są emocje. I znowu kickdown. Tak jest 110 km na godzinę, no to byśmy tutaj lecieli stałą prędkością ogólnie, na równym. Ale jak już zaczynają się pagórki, no to już jest tam właśnie ta negocjacja gdzieś z przodu. Dobra, wiecie co? Ja sobie tutaj odpuszczę na razie. Spalania nie zerowałem, bo nie ma komputera pokładowego. Nie wiem, czy w Corsie były. Też nie sprawdzimy sobie prędkości obrotowych niestety. Aż tak dobrze nie umiem. Bo nie ma obrotomierza. No i zobaczymy. No widzimy się za chwilkę. No ja chcę tutaj dzisiaj prędkość maksymalną jakąś fajną osiągnąć. Jak na razie 132 było, ale pod wiatr. Powiem tak, jadę sobie 90 km na godzinę, tak 92 i jak wcisnę kickdown. Nie, to na trzeci bieg. Myślałem, że na dwójeczkę już zredukuję, a jeszcze zwolnimy trochę. O, teraz na dwójkę zrobiło. I trzeci bieg. I odpuszcza mi czwarty. Patrzcie, takie cuda. A my jedziemy za ciężarówką. Ej, no tak jak wam mówiłem, no nie jest to najszybszy samochód na świecie. Jak ktoś się boi prędkości, no to będzie, myślę, mega zadowolony z takiej Corsy. Ale no nie wiem. Dobra, co?
Widzimy się za niedługo, jakoś tam kiedyś zawrócę i wtedy pobijemy prędkość. A few moments later. O, nawet słoneczko wychodzi. No i wjeżdżamy na odcinek specjalny. No, to jest już kickdown i gaz do dechy za tą ciężarówką. No, jest grubo. O, i tak się naśmiewałem troszkę. A tu Tesla mnie i tak pocisnęła. 90D. No, sobie leci. Nie, no ja tutaj się nie wyłaniam na lewy pas jednak. Nie, ja się boję trochę. Ja się trochę boję już. Ale powiem wam, trochę strach tak między tymi ciężarówkami Corsą jechać. Ona jest taka maleńka, takie ma duże okna, macie wrażenie, jakby można było tam, o, dołem tak z tyłu przejechać. Ale dobra, zjeżdżamy na Szmuln. Wiecie, ten samochód nie jest chyba za bezpieczny, tak mi się wydaje, ale tego akurat dla was nie będę testował. Ausfahrt. Prowadzenie. O dziwo, ten egzemplarz jest bardzo zbity, to muszę pochwalić. Układ kierowniczy, czy zawieszenie, cały jest taki fajniutki, tylko po prostu jest trochę wolny. Bardzo wesoło tutaj mi się siedzi w środku, jak widzę ten napis Joy. Te seledynowe pokrętła, seledynowe tarcze zegarów, no przecież tą tapicerkę. Kurczę, a weselej jeszcze będzie, jak sobie zrobimy soundcheck. Dobra, tutaj już korbka, to już nie będę tam kombinował. Tryb sport sobie włączymy. O, pan tutaj posłucha elegancko. I dobra, i kickdown. A teraz nawet się tak bujnęła. A może się tak trochę odetkała. No, słychać tutaj taki gardłowy pomruk. Ojej, awaryjne przez przypadek jakoś włączyłem, ale jak? To ciekawe. Przecież dotknąłem skrzyni biegu, a się awaryjne przez moment włączyły. No i dobra. O kurczę, zapomniałem się, wjazd na autostradę. Dobra. Dobra. No i stóweczka, ale wiatr trochę nam tutaj pomaga. O, teraz to czuć. W tym aucie takie rzeczy są odczuwalne bardzo. Nie cisnę nawet do dechy, bo nie ma sensu tutaj pod górę. Nie napędzimy się. Dobra, by podjechać pod górę i utrzymać te 100 km na godzinę, to już no niestety tutaj musiało auto zredukować kickdown. Ale sport. Dobra. Ojejku, wyższy bieg i kickdown zrobiło, ale to było brutalne trochę. Patrzcie teraz, jak się bujamy z wiatrem, ale nie cisnę do dechy. Nie chcę, na razie nie, auto ma swoje lata. A ja tak coś czuję, że ten silniczek i ta skrzynia tutaj naprawdę mają już ciężko, takie żyłowane są. Nie no, musiałem tu zrobić kickdown, no bo 120 chcę utrzymać. Ja pierniczę! W ogóle co tu się dzieje? Dobra. Pędzel za ciężarówkami. Takie cienie aerodynamiczne będę tutaj stosował. Ale jest żyła. Dobrze, nikt na lewym nie jedzie. Znaczy szkoda w sumie. Dobra. I okej, 140. Ja, jest! Mamy to, proszę państwa. 145 deklarowane przez producenta, nawet więcej. Czy będzie coś więcej? O, widzę, biegi zaczęły znowu ze sobą negocjować. Czekajcie. Nie. Nie. O, jakiś dziwny dźwięk słyszę spod maski. Oj, i brak mocy.
Nie, niestety. Coś jest tutaj nie tak, ale co? Nie. Będziemy musieli jechać tak powoli. Coś się stało, tak powoli samochód jest w stanie jechać, ale szybciej no nie. Może ten tryb sport wyłączymy. Już na awaryjnym będę jechał, no trudno. Nie no, jak silnik wkręcamy na obroty, czym mocniej przycisnę gaz, tym mniej ma mocy. No ale tak jak delikatnie trzymam, no to powiedzmy te 60 km na godzinę no da się jechać. Żadna kontrolka tutaj nam się nie zaświeciła. Myślę, że ta kamerka już nam nie będzie potrzebna. No nie wiem, chyba trzeba będzie wykonać telefon do przyjaciela za chwilę, coś tak mi się wydaje. Taki szum coś słyszę. To ciekawe, ale moglibyśmy w sumie dojechać do jakiegoś zjazdu. Bym się czuł, szczerze mówiąc, trochę raźniej. Dobra, zjeżdżamy na ostatnim zjeździe przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Słyszycie ten przerażający dźwięk? Musimy się tutaj awaryjnie zatrzymać. Patrzcie, kiedyś Insignia mi coś się spitoliła na próbie autostradowej. O, DMP niby ok. No, zobaczmy pod maskę. Aha. Nie, no tutaj wszystko wydaje się ok. Ale z tyłu jakiś szum słyszę, świst. Coś tu się stało z wydechem. Czekajcie, nie wiem czy coś słyszycie, ale wezmę gaz trochę. O kurczę. Wiecie co? Wydaje mi się, że troszkę za mocno katalizator się przewietrzył. No ale spróbuję stąd wrócić jeszcze do Morzyczyna. Zobaczymy, takimi mniejszymi dróżkami tutaj postaram się dojechać jakoś. Zdam wam relację, co i jak. Flaczki po prostu wywaliło w tłumik, w wydech. No nie wiem, może dlatego też on był troszkę podmulony, ten samochodzik, ponieważ kat może był przytkany. Ciężko powiedzieć. No zobaczymy. No panie drogi, jakoś dojedziemy. Jak delikatnie wciskam gaz, no ten samochód tak powoli się napędza. Muszę uważać, żeby kickdowna nie robić. Po prostu coś w wydechu się przyblokowało jakby. No i tak słychać, jakbyśmy tutaj, no nie wiem, jechali z jakąś taką potężną turbiną w dupie. Ale no widzicie, Corsa B, taki oto samochodzik. No kurczę, z Autokomfort zawsze biorę samochody. W zasadzie w Autokomfort to jest tak, że każdy samochód na placu można wziąć na próbę autostradową i będzie ok. Ten nie jest na sprzedaż i akurat no widzicie. Ale w sumie jest wesoło. Wyjeżdżam z Gardna, jest pod górkę, także muszę tutaj zwolnić do 40. Ale dojadę, no od ostatniego zjazdu za przejściem granicznym w Kołbaskowie do Morzyczyna jakoś, nie wiem, 50 km. I powiem wam, Corsa dała radę. Ale muszę przyznać, to była mega ciekawa próba autostradowa. To był mega joy. Ale kurczę, pod górę no to 40 km na godzinę, z górki nawet 80. Musiałem przejechać sobie wioskami, ponieważ autostradą po prostu by się nie dało, czy tam ekspresówką. Jeszcze tylko zaparkuję i zobaczę z tyłu, czy tam, nie wiem, korsinka jakiegoś tasiemca nie wypluła z wydeszku. Skręcamy, no. Nie zawiodła korsina. Czekajcie, sobie zaparkujemy na przykład tutaj. Damy na P. Otworzę drzwi. No.
Nie, wszystko git. Sorry, że już nie podłączałem mikrofonu, ale wolałem tutaj się skupić, by dojechać, jakkolwiek, cokolwiek nakręcić. I okej, myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego. Do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.